Tasogare Otome X Amnesia. Anime ocenione na 7,82 przez 181 tysięcy osób. Anime ma 12 odcinków i było emitowane w okresie 9 kwiecień 2012 do 25 czerwca 2012. Producentami są Square Enix oraz Media Factory. Czy anime jest warte obejrzenia? Czy pierwsze anime polecone mi przez widza mi się podobało? Czy mieszanka horroru i komedii została tu dobrze wykonana? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony KRJ i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj opowiemy sobie o wrażeniach z anime. Anime, które polecił mi widz Acnologia 6937, za co dziękuję ogromnie. Pierwsza rzecz polecona mi przez widza. Nowe osiągnięcie życiowe. Oh yeah! Gdzieś już kiedyś słyszałem o tym anime. Gdzieś mi się przewinęła nazwa, ale nie wiedziałem nawet o czym to jest, a moja jedyna wiedza na temat tego tworu ograniczała się do tego, że jest to rzekomo horror. Czy to faktycznie horror? Opowiedzmy sobie coś na początek o tym anime. Tasogare Otome X Amnesia. To anime opowiadające o losach dwójki bohaterów. Chłopaczka, który nazywa się Nia Teichi oraz dziewczyna, która jest duchem, Kanoe Yuko. Ta dwójka bohaterów założyła pewien klub, który nazywa się bodajże Klub Poszukiwaczy Zjawisk Paranormalnych, albo coś takiego. Wraz z dwójką innych członków, czyli Kanoe Kirie oraz Okonogi Momoe, badają szkolne legendy, sprawdzają autentyczność danego zjawiska itp. Należy nadmienić, że naszą duchową dziewczynę widzi tylko Teichi oraz Kirie, przez co Momoe ma nieraz wrażenie, że potrafią gadać z duchami albo dane pomieszczenie jest nawiedzone, bo nasza bohaterka lubi sobie z niej żartować lub stara się jakkolwiek zwrócić na siebie uwagę. Sporo tu czegoś, co mnie momentami męczy w anime, jeśli jest tego przesyt, a jest to erotyzm. Jak łapanie przypadkiem za piersi, ona ciągle chce się nabić na bolca głównego bohatera albo stara się, by byli sami w pomieszczeniu. Jakby nie chcę jakoś tego za bardzo analizować, ale czy jeśli potencjalnie Teichi puknąłby tego ducha, to byłaby nekrofilia, czy jest jakaś konkretna nazwa na ten fetysz? Wracając, ogólnie ten cały klub nie jest głównym motywem tego anime, bo główny wątek opiera się na rozwikłaniu zagadki, jak ta dziewczyna w ogóle umarła. Ona sama nie pamięta, kiedy to się stało, jak to się stało, ale wie, gdzie są jej zwłoki. Okazało się, że daleko nie trzeba szukać i jej szkielet jest w ukrytym pomieszczeniu w ich klubie poszukiwaczy. Jest to ich najtrudniejsza i najbardziej czasochłonna zagadka do rozwikłania, więc ciągnie się ona od początku do końca. A w międzyczasie rozwiązują inne, a raz mieli dość niepokojącą, bo podczas niej prawie poświęcono jedną z uczennic, także momentami jest tu naprawdę dziwnie. Mamy tu też elementy komediowe i szczerze bardziej to anime bawi niż jakkolwiek przeraża, a z jakiegoś powodu ma ten twór gatunek horror na wielu stronach. Według mnie nie było tam nic z horroru, choć oczywiście chodzi też o klimat, a ten robił momentami robotę. Ale, jak wspomniałem, sporo tu zboczonych żartów i momentów, co psuło mi często powagę tego anime i podziwiam w ogóle fakt, że Yuko od razu zakochała się w naszym bohaterze, bo jest on po prostu pierwszą osobą, która jest w stanie zobaczyć ją w ogóle. Tylko to nie tłumaczy, dlaczego tak bardzo chce się na niego nadziać. Napalony duch, lepiej ten chłopak trafić nie mógł. Jeśli w ogóle chodzi o historię naszej bohaterki, to w chwili poznania jej trzeba przyznać, że jest dość przykra i makabryczna, bo to jak zginęła niestety jest mocno niepokojące, a ona sama świadomie wyparła to z głowy, bo chciała zapomnieć o tym. W sumie jej się nie dziwię. Jak zginęła, to już musicie sami odkryć, bo mimo wkurzających momentów w formie przesadzonej ilości zboczonych momentów, to warto obejrzeć, bo to nawet ciekawa produkcja. Nie mówię, że jest genialna, bo według mnie do bardzo dobrej historii temu daleko, ale oglądało mi się to przyjemnie ze względu chociażby na historię tej dziewczyny. Dodatkowo rozmaite zagadki, które muszę rozwiązywać, też są całkiem niezłe i ogląda się to naprawdę dobrze. Jeśli chodzi o bohaterów, to są oni ciekawi. Według mnie najciekawszą bohaterką jest Kanoe Kirie, która dla mnie jest opanowana, chłodno wszystko kalkuluje, ale zarówno ma swoją uroczą stronę. No i oczywiście nie zabrakło tego, żeby ona, ale i pozostałe dwie dziewczyny z klubu były zakochane w naszym głównym bohaterze, bo jeszcze tego tu brakowało. Najciekawsze momenty dla mnie były, gdy pokazała się mroczna wersja Yuko i dodatkowo gdy ta zaczęła sobie stopniowo przypominać wydarzenia z przeszłości, to robiło się dziwnie i mrocznie, bo nawet był moment, gdzie prawie zabiła naszego
naszego głównego bohatera, więc wówczas naprawdę byłem zaciekawiony, jak to dalej się rozwinie. Przyznam, że jest jeden moment, który mocno zaniżył moją ocenę tego tworu, a dokładnie zakończenie. Niestety według mnie koniec tego anime rozjebał całą powagę tego anime i uwaga, spoiler! Gdy myślałem, że Yuko zniknie i chłopak będzie musiał zacząć życie bez niej, by pozwolić jej w końcu odejść i zaznać spokoju, to nie! Ta się nagle pojawia jak gdyby nigdy nic i ciągnie tę szopkę dalej. Według mnie powinna zniknąć i chłopak powinien móc się przystosować do nowej rzeczywistości bez niej, a nie nagle z dupy wraca i dalej pozwala sobie robić duchowego loda. To jest moment, który mi się najmniej podobał i mocno zaniżył moją ocenę tego tworu. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Fabuła jest ciekawa i może zainteresować przez rozmaite zagadki i główny wątek, ale atmosferę psuły mi zboczone momenty i zakończenie, które według mnie jest kiepskie. Audio było spoko, zwłaszcza, że miało momentami taki klimacik horrorowy, jak coś się działo, więc tutaj mi się podobało. Kreska. Zostało to wydane w 2012 i widać trochę starszą grafikę, ale wpasowała się tu w klimat i tak samo kolory, więc pod względem graficznym jest tu nieźle. Podsumowując, Tasogare Otome X Amnesia to dobre anime, które przyciągnęło mnie niesamowicie ciekawą historią głównej bohaterki oraz licznymi sprawami, którymi zajmował się ich klub. Bohaterowie byli dość ciekawi i byłem zainteresowany, jakie zagadki będą mieli do rozwikłania. Niestety moja ocena się zniżyła w chwili, gdy główna bohaterka przymilała się do naszego chłopaczka oraz w chwili, gdy obejrzałem ostatni odcinek i myślałem, że to koniec, a tu nagle dalej to ciągną. Co prawda w 2012 był jeszcze jeden odcinek, ale nic dalej nie zostało zrobione w tym kierunku. Nie wiem, czy manga została dalej poprowadzona, czy po prostu nie było tu historii, którą można by było dalej jakkolwiek pociągnąć, ale w sumie jestem ciekaw, jak by wyglądało ostateczne rozstanie między Teichim a Yuko. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za spędzony czas i życzę miłego oglądania. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!